10 tajemniczych miejsc, których naukowcy nie potrafią wyjaśnić. Miejsce 10. Ball's Pyramid. To tajemnicze wzniesienie skalne, nazywane także piramidą, znajdujące się na Morzu Tasmana, wschodnie wybrzeże Australii. Znajduje się 700 km na północny wschód od Sydney. Jest wymienione przez Księgę Rekordów Guinnessa jako najwyższy pinakiel skalny na świecie i jest obiektem z listy dziedzictwa UNESCO. Piramida ma u podstawy szerokość 400 metrów, a wysokość 562 metry. Prawie 2 razy tyle, ile wieża Eiffla. Wzniesienie ma ponad 1 km długości. Po jednej ze stron leży mała skalna wysepka, odłączona od głównego masywu. Ball's Pyramid jest pozostałością komina wygasłego wulkanu. Pierwszy udokumentowany przypadek odkrycia wyspy miał miejsce w 1788 roku. Niektórzy podczas prób zdobycia szczytu, nie mogąc przybić łodzią do brzegu, podpływali do niej wpław razem ze sprzętem. Dopiero w roku 1965 Braden Allen i John Davis wspięli się na wierzchołek góry. Najtrudniej było im pokonać ostatnie 60 metrów ze względu na kruszącą się skałę. Miejsce 9. Mosquito Bay. Zatoka bioluminescencyjna Puerto Mosquito lub Mosquito Bay to zatoka na wyspie Vieques w Porto Rico, ukryta wśród karaibskiego wybrzeża, jedna z najbardziej spektakularnych świecących zatok na świecie. Zjawisko, które sprawia świecenie wody, to bioluminescencja i jest spowodowana przez bruzdnice, odmianę glonów, które znalazły sobie tam warunki idealne do rozwoju. Każdy galon wody zawiera około 720 000 tych jednokomórkowych organizmów, które świecą niebiesko-zieloną poświatą, gdy są poruszone. Bioluminescencja jest wypadkową wielu czynników, warunków wodnych i ekosystemu utworzonego przez otaczający las namorzynowy, całkowitego braku nowoczesnego rozwoju laguny, temperatury wody i głębokości zatoki. Nocna kąpiel w wodach tej zatoki przynosi magicznych wrażeń i niezapomnianych doświadczeń. Miejsce 8. Slope Point. To niezwykłe miejsce znajdujące się na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. To przede wszystkim najbardziej wysunięty na południe punkt tego wyspiarskiego kraju. Region ten nieustannie nawiedza zimny południowo-zachodni wiatr, który nadciąga z Antarktydy. Panujące tu warunki nie zachęcają do osiedlania się i dlatego w promieniu 8 km od Slope Point mieszka zaledwie 58 osób, co jednak czyni to miejsce tak wyjątkowym. Intensywność i nieustępliwość wiatru sprawiła, że rosnące tam drzewa są powykręcane i zgięte wzdłuż kierunku hulającego wiatru. Sprawiają nawet wrażenie, jakby rosły poziomo. Ten widok jest naprawdę niezwykły. Nowa Zelandia jest szczególnie znana z hodowli owiec. To właśnie posadzone kilkadziesiąt lat temu drzewa miały być schronieniem dla hodowców i ich zwierząt przed mocnym wiatrem i dać trochę wytchnienia od trudnych warunków atmosferycznych. Miejsce 7. Horsetail Fall. To położony w Parku Narodowym Yosemite w Kalifornii sezonowy wodospad, który płynie zimą i wczesną wiosną, podczas gdy w lutym płynie Horsetail Fall i warunki pogodowe są odpowiednie. Zachodzące słońce oświetla wodospad, sprawiając, że świeci na pomarańczowo i czerwono. Zachodzące słońce tworzy iluzję płonącego wodospadu. To naturalne zjawisko jest często określane jako ognisko, a nazwa ta stanowi hołd dla Yosemite Firefall, wydarzenia, które kiedyś miało miejsce w Yosemite. Zjawisko wymaga wystarczających opadów śniegu, wystarczająco wysokiej temperatury, aby stopić śnieg, tak aby było wystarczająco dużo wody, aby spowodować spływ wody, czyste niebo i odpowiedni kąt, aby światło słoneczne oświetlało zbocze góry. Nie zawsze da się to zaobserwować każdego roku. Miejsce 6. Apeniński Kolos. Półczłowiek.
Półgóra to gigantyczna rzeźba, mierząca ponad 10 metrów wysokości, dzieło kreatywności flamandzkiego artysty Jean de Boulogne, tworzącego pod pseudonimem Giambolonia. Znajduje się w centrum Parku Medycejskiego, w Pratolino, prowincja Florencji. Rzeźba, która symbolizuje surowe włoskie Apeniny, została wykuta w skale w drugiej połowie XVI wieku. Osobliwością kolosa jest jego postawa ciała, sprawiająca wrażenie, jakby właśnie wyszedł z jeziora. Pokryty tynkiem i kamieniem gigant skrywa bowiem w sobie tajemnice, goszcząc we wnętrzu swego brzucha sekretne pomieszczenia i jaskinie, których kiedyś musiało być o wiele więcej niż obecnie. Wewnątrz głowy zaprojektowano nawet miejsce na kominek, który po rozpaleniu miał dmuchać dym z nozdrzy olbrzyma. Z pyska węża umieszczonego pod lewą ręką giganta wypływał strumień wody do znajdującego się poniżej basenu. Miejsce piąte Al-Nasla. Wyjątkowa formacja leży w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Jej dokładna lokalizacja to odległy region Tabuk, otoczony rozległymi obszarami pustyni. Al-Nasla to skała, która wygląda jakby została przecięta mieczem albo laserem. Tak przynajmniej twierdzą zwolennicy teorii spiskowych. Wyjątkowa formacja intryguje jednak nie tylko kształtem. Najbardziej intrygującym elementem skały jest wąska przestrzeń między dwiema jej częściami. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pasek wygląda jak odmierzony od linijki. Cała formacja mierzy około 6 metrów wysokości i 9 metrów szerokości. Podział na dwie niemal równe części to nie jedyne, co w niej intryguje. Obie połówki skały stoją pionowo na małych cokołach, ponoć przecząc prawom grawitacji. Co ciekawe, południowo-wschodnia ściana Al-Nasla jest pokryta licznymi petroglifami. Kiedy i w jaki sposób powstała? Spekuluje się, że skała pękła na skutek naturalnych procesów, takich jak erozja i korozje naprężeniowe. Nie brakuje też głosów, jakoby formacja powstała z udziałem ludzi lub istot pozaziemskich. Pomimo różnych teorii, dokładna przyczyna pęknięcia skały Al-Nasla pozostaje przedmiotem trwających badań geologicznych. Eksperci wskazują, że skała mogła mieć znaczenie astronomiczne. Miejsce czwarte Dancing Forest. Tańczący las to las sosnowy na Mierzei Kurońskiej, w obwodzie kaliningradzkim w Rosji, znany z niezwykle poskręcanych drzew. Drzewa w tańczącym lesie są skręcone w kilka wzorów, takie jak pierścienie, serca i zawiłe spirale uginające się nad ziemią. Drzewa o tak niezwykłych kształtach można spotkać na terenie całej Mierzei Kurońskiej. Dokładna przyczyna zniekształcenia drzew nie jest znana. Według jednej wersji zniekształcenie jest spowodowane działalnością szkodnika, gąsienicy Rhiationia buoliana. Legenda głosi, że swoją dziwaczną formę drzewa zawdzięczają tajemniczej energii wypływającej z głębi ziemi. Inna z legend mówi, że ma to związek z poligonem doświadczalnym założonym na tym terenie podczas trwania Związku Radzieckiego. Miejsce trzecie. Światła nad Hesdalen. Hesdalen to niewielka dolina w Norwegii, nad którą od wieków pojawiają się tajemnicze światła, przybierają różne kolory i kształty, mogą trwać zaledwie mgnienie oka lub kilka godzin, niekiedy zawisają nieruchomo w powietrzu, innym razem wędrują po niebie, wybuchają, spadają z nieboskłonu, unoszą się w kosmos lub wygasają. Światła Hesdalen od lat fascynują naukowców i ufologów z całego świata, którzy ciągle zadają sobie dwa pytania. Czym są tajemnicze rozbłyski i dlaczego pojawiają się właśnie nad tym miejscem? Pierwsza pisana wzmianka na temat tajemniczych świateł nad Norwegią pochodzi z 1811 roku. W XX wieku trudności z wyjaśnieniem przyczyn fenomenu z Hesdalen sprawiły, że wielu obserwatorów, a nawet naukowców, zaczęło dopuszczać myśl, że dolina może być europejskim odpowiednikiem Roswell, czyli miejscem lądowania kosmitów. W tracie
wieloletnich badań nad fenomenem z Hesdalen pojawiło się wiele naukowych teorii próbujących wyjaśnić przyczyny zjawiska. Kilka z nich mówi o zjawisku spalaniu pyłu, unoszącego się w powietrzu z górnictwa na tym obszarze, zjawisku związanym z fizyką plazmową, czy zjawiskiem piezoelektryczności skał krystalicznych. Pomimo licznych prób i ciągłych badań, żadna z przedstawionych teorii nie została uznana przez naukowy świat za ostateczną i kompletną. Badania nadal trwają, a rozwój nauki pozwala mieć nadzieję, że wielka zagadka zostanie kiedyś rozwiązana. Miejsce drugie. Równina dzbanów. To teren o wielkim znaczeniu historycznym i kulturowym w Laosie, zarzucony tysiącami kamiennych urn. Obszar ten, geograficznie płaskowyż Siangkoang, leży na północnym krańcu gór annamskich, głównego pasma górskiego na Półwyspie Indochińskim. Najnowsze wyniki analiz laboratoryjnych próbek z 2 stanowisk ustalają datowanie równiny dzbanów na okres między 1240 a 660 rokiem przed naszą erą. Urny zostały w większości wykute ze skał osadowych, przeważnie z piaskowca, ale także z granitu, z lepieńców lub z wapienia koralowego. W kształcie są obłe lub okrągłe, a niektóre mają coś na kształt pokryw. Ważą do 6 ton, a ich wysokość waha się od 1 do 2 metrów. Istnieje wiele teorii, do czego te urny były wykorzystywane. Według jednej z nich urny służyły do przechowywania prochów ludzkich. Inna próba wyjaśnienia zastosowania urn zakłada, że służyły one do gromadzenia wody deszczowej. Jednak niektóre z nich mają zbyt małe otwory, by mogły służyć do tego celu. Według laotańskich opowieści i legend płaskowyż w zamierzchłej przeszłości zamieszkiwała rasa olbrzymów. Ich król pokonał po długiej, krwawej, ale zwycięskiej bitwie swych nieprzyjaciół i kazał wykuć wielkie kamienne naczynia, w których ważono ryżowe whisky Lao Lao, którym celebrowano triumf. Miejsce pierwsze. Rysunki z Nazca. Rysunki z Nazca to owiane tajemnicą linie, znajdujące się w Peru, nieco ponad 320 km na południowy wschód od Limy, w pobliżu miasta Nazca. W sumie na pustyni znajduje się ponad 800 linii prostych, układających się w 300 figur geometrycznych oraz 70 wzorów zwierząt i roślin, przedstawiające kolibra, pająka czy małpę. Mierzą nawet 360 metrów długości. Jak powstały? Czemu miały służyć? Czy są związane z kosmitami? Według przyjętej teorii zostały stworzone przez Indian Nazca między rokiem 300 przed naszą erą a 900 naszej ery. Te linie to geoglify, czyli rysunki wykonane na ziemi. Przez usunięcie skał i gleby kamienie pokrywające pustynię wietrzeją i przybierają rdzawy kolor. Po zdjęciu kilkunastocentymetrowej warstwy skał odsłonięty zostaje kontrastujący jasny piasek. Ponieważ na pustyni deszcze występują bardzo rzadko, rysunki z Nazca pozostały nienaruszone nawet przez kilka tysięcy lat. Dla współczesnej nauki geoglify zostały odkryte dopiero w 1926 roku. Początkowo zostały wzięte za kanały nawadniające pustynny teren. Później uznali, że labirynt ma charakter religijny, podobnie jak święte ścieżki Inków. Inna teoria mówi, że wzory mają związek z obserwacjami astronomicznymi. Dużą popularnością cieszą się również tezy, które twierdzą, że linie miały być lądowiskiem dla przybyszów z kosmosu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.